Sam nie wiem, po co właściwie kupiłem tego drona. Czy skusiła mnie jego cena? Może fakt, że jest tak miniaturowy, że zmieści się niemal wszędzie. A może to była po prostu chęć sprawdzenia, co potrafi. Zastanawiam się, do czego mógłby mi się przydać. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś do przetestowania mam drona DJI Neo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę odbyłem nim może 2 loty i nie jestem specjalnie zadowolony. Mam nadzieję, że ten dzień odmieni wszystko. Jest to w zasadzie kultowe miejsce dla wrocławian i nie tylko. Przyjeżdża tu wielu turystów, co można zobaczyć nawet na dzisiejszym obrazku w przeddzień jesieni. Hala Stulecia we Wrocławiu to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce, wpisane na listę UNESCO. Wybudowana w 1913 roku, zachwyca swoją monumentalną kopułą i nowatorskim, jak na tamte czasy, podejściem do architektury. To przestrzeń, która inspiruje. Ogromna, otwarta, pełna detali. Idealna, by przetestować drona w akcji. Rozpocząłem lot i od razu zauważyłem, że coś jest nie tak. Dron wydawał się niestabilny, a sterowanie dziwnie nienaturalne. Nie wiem, czy to kwestia ustawień, czy czegoś innego, ale brakowało mi komfortu podczas latania. Musiałem to sprawdzić. Chciałbym powiedzieć, że jestem zażenowany pierwszymi wrażeniami, pierwszym lotem tego drona DJI Neo. W zasadzie on chyba jest dobry tylko dla początkujących, którzy zbyt wiele nie wymagają. Nie wiem, ja słyszałem komentarze, że obraz jest kiepski. To, że obraz jest kiepski, to jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ chciałem zobaczyć, jak wyglądają ujęcia za dnia w takim słońcu, jakie dzisiaj właśnie mamy przy Hali Stulecia. Ale zanim tu przyjechaliśmy, mieliśmy jeszcze jeden dzień zdjęciowy, gdzie specjalnie umawiałem się do Hali Stulecia na zdjęcia właśnie DJI Neo w środku. Cóż, powiem Wam szczerze, że na początku byłem zawiedziony, nie wiedziałem, o co chodzi, ale w trybie manual mode ten dron po prostu sfisiował. Na pewnym pułapie za każdym razem w środku kopuły mi odlatywał, nie dało się wejść powyżej jakiegoś poziomu. Ok, magnetometr może być nie taki, nie było możliwości, żeby złapać w ogóle satelit. Wydaje mi się, że i tak ten dron powinien latać. Szkoda, ponieważ te ujęcia uważam nie takie, jakbym chciał. W środku Hali Stulecia latało mi się nie najgorzej, pewnie dlatego, że nie było wiatru. Dron jednak okazał się nadsterowny, co trochę utrudniało precyzyjne manewry. Teraz, patrząc na nagrania na dużym ekranie, widzę, że jakość obrazu nie jest zadowalająca. Może na telefonie wygląda to w porządku, ale żałuję, że nie zabrałem innego drona. Takiego, który pozwoliłby naprawdę oddać majestat tego miejsca. Natomiast stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj, aby zobaczyć, jak ten dron lata w słońcu. I co się okazało? Nie jestem w stanie nim sterować. Nie pozostaje nam nic innego, jak przejść pod pawilon 4 kopuł i tam spróbować nagrać kolejne ujęcia. Szczerze mówiąc, latając przy fontannie, tym dronem miałem problem z manewrowaniem. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że wszystko było dobrze ustawione, ale nad tym jeszcze popracuję. Żałuję, że nie wziąłem tutaj zwykłej awaty 1 ani awaty 2, bo po prostu szkoda dnia i szkoda tak pięknych ujęć, jakie dzisiaj oferuje Hala Stulecia. Nie wiem co jest grane. Jest mi trochę przykro. Jeszcze jedna rzecz. GPS. Aby połączył się ze wszystkimi satelitami, potrzebował bardzo, bardzo długo czasu. I w sytuacjach, kiedy potrzebujesz natychmiast wylecieć, tu nie ma szans. Może to tylko mój dron, coś jest z nim nie tak, nie wiem. Nie chciałem poddawać się zbyt łatwo, więc testuję go po raz kolejny. Niestety, możliwe, że oczekiwałem jakości jak z awaty 1 czy 2, co wprowadzało mnie w błąd.
To zupełnie inna półka sprzętu. Ostatnia szansa. W ogóle nie chciałbym narzekać w odcinkach, ale jak tu nie narzekać? Jak jest taka piękna pogoda, takie piękne słońce, a ten dron nie daje rady. Przywykłem do tego, że po prostu wyciągam drona i latam, a tutaj muszę bawić się, nie wiem w ogóle w co, bo nawet nie wiem w czym jest rzecz. Zresztą moja seria ostatnich dronów jakoś nie zachwyca. Seria dronów kupionych oczywiście. No może próżawate dwójki. Może próżawate dwójki, bo Avata dwójka powinna być dobra. Jeszcze na niej nie latałem. Poza tym, że latało mi się przyjemnie, zrozumiałem, że miałem zbyt wysokie oczekiwania. Chciałem czegoś, co poprawi stabilność lotu, a jednocześnie będzie na tyle małe, by przemknąć w ciekawych miejscach. Coś w stylu drona iFlight 16. Tutaj możecie zobaczyć obrazek prosto z DJI Neo, z dodaną jedynie bardzo delikatną saturacją. Czy mam już jakieś wnioski na temat tego drona? Zobaczymy. No, jestem przyzwyczajony do lepszych dronów, może to jest ten problem. Tutaj akurat nie latało mi się jakoś specjalnie najgorzej, ale po tym jak wcześniej mieliśmy wizytę w samej hali stulecia w środku, mam jednak no, taką myśl, że ten dron może gdzieś złapać jakieś interferencje i mi odlecieć, dlatego boję się wlatywać nim wyżej. No, są to tak naprawdę moje pierwsze 4 loty może nim i jestem zdziwiony, że puszczając throttle, dron i tak dalej leci do góry. Zazwyczaj opadał w dół i tu jest problem z tym sterowaniem u mnie, że dron nie staje się bezwładny tak, jakbym potrzebował. Ja w ogóle nie wiem, jak wyjdą te ujęcia już tutaj na filmie, z racji tego, że obraz strasznie trzęsie. Stabilizacja pewnie jest i pewnie jest dobra, ale wydaje mi się, że to nie jest dron dla mnie. W ogóle te gogle na maksa parują. Nie jestem do nich przyzwyczajony też. Zmieniłem całkowicie system i dzisiaj jestem taki bardzo narzekający, no ale proszę bardzo, no, wcześniej w goglach tego nie miałem. Czy inni droniarze spotykają się z tym samym problemem? Czy tylko ja dziś będę taki narzekający? Trochę dramatyzmu trzeba wnieść w to wszystko, no ale słuchajcie, ja oczekuję czegoś więcej od tych dronów niż po prostu uniesienia w górę i podjarania się tym, że mogę posterować. Ja bym chciał fajne ujęcia. Takie, które naprawdę robią wrażenie. A, no zapomniałem. Niektórzy mogą zgryźliwie powiedzieć, że trzeba nauczyć się latać. Tak jest. Zatem nauka latania part 2. Walka z dronem trwa. Próbuję zrozumieć, dlaczego jest nadsterowny. Może to kwestia przyzwyczajenia do mojego kontrolera? Lot, który widzicie, jest bez zwolnienia, choć może tak wyglądać. Jeśli obraz tnie, to dlatego, że dron oferuje w 4K jedynie 30 klatek na sekundę, co w europejskim standardzie 25 klatek jest problematyczne. Jeśli chcecie 50, dostępne jest tylko w 1080p, co jest dużym minusem. Jestem w szoku z tego względu, że on ma bardzo duże drgania i te drgania przeszkadzają mi w takiej swobodzie latania. Gdybym miał pewność, że on się trzyma, no to mógłbym lecieć dalej. Jedyne co, to ma dobry zasięg. No to. Serio, myślałem, że z tego filmu wyjdą jakieś fajne ujęcia, że nie wiem, czymś sobie polatam. To wychodzi, że bardziej walczę o przeżycie tym dronem niż robię ciekawe ujęcia. To tak jak się mówi, takie wiesz, wyobrażenia versus rzeczywistość. Tak, wlecę sobie ponad pawilon 4 kopuł. Wlecę tutaj nad halę stulecia
i zrobię 3 obroty nad flagą. No, powodzenia. Wiatru dzisiaj nie ma praktycznie żadnego. Nie wiem, od początku chyba nie mam szczęścia do tego drona i dziś będę taki bardzo narzekający. Jedyne, co mnie może, nawet nie mnie, tylko tego drona uratować, to to, że ten obrazek będzie w miarę na jakieś shorty. To jeszcze ok. Tu z tyłu pawilonu 4 kopuł wystartuję jeszcze raz. Zobaczymy, gdzie dolecą. Ten dron nie jest jakoś specjalnie drogi, bo można z jedną baterią kupić go chyba za około 800 zł. W wersji combo kosztuje chyba 1600. Oczywiście bez kontrolera i bez gogli, bo sytuacja zmienia się już wtedy diametralnie. Ale myślę, że dla kogoś, kto w ogóle nigdy nie latał dronem i będzie chciał korzystać z tych trybów takich, nie wiem, spirala, czy co tam oni jeszcze mają, jakieś punkty śledzenia, to myślę, że może nawet być ok, bo nie trzeba w ogóle znać się na sterowaniu tym dronem, ani innymi dronami. Ja z tych rzeczy po prostu nie korzystam i już jestem bardzo wybredny, dlatego proszę wybaczcie mi, że dzisiaj no tyle narzekam, ale chciałbym wyciągnąć coś więcej z tego obrazka niż tylko martwić się, czy dron jest stabilny, czy jest niestabilny, czy ten zasięg będzie ok, czy nie. Jednak nie chciałbym się nazywać, że jestem profesjonalistą, ale trochę do czynienia mam z tymi dronami i już trochę dronów przerobiłem w swoim życiu, trochę kilometrów wylatałem i jednak dla mnie ważne jest bezpieczeństwo, a tutaj nie czuję się bezpieczny. Pomijam już jego wagę, że jak jest wiatr, to może go nosić. To jest wliczone w każdego małego drona, ale no to, że w ogóle nie czuję się stabilnie i to, że nie wiem, nie łapał mi tego GPS-a, nie wiem. No jestem po prostu w mini szoku, tak jak mini jest ten dron. Szczerze mówiąc, to ta hala stulecia wygląda przepięknie. Postanowiłem przelecieć w środku rzeźby Rycerze Króla Artura autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Skoro raz się udało, to uda się pewnie i drugi raz. Proszę mi wybaczyć, ale myślałem, że to nie będzie większym problemem. W końcu latałem innymi dronami w znacznie trudniejszych miejscach. W zamkach pełnych zabytkowej porcelany, drogich świeczników czy dzieł sztuki. I zawsze panowałem nad sprzętem. Ale ten dron w trybie FPV zachowuje się tak, jakby sam nad sobą nie panował. To zupełnie inny poziom wyzwania, do którego trudno się przyzwyczaić. W takim razie mogę powiedzieć, że wizję mam, ale gimbal jest już uszkodzony i jest krzywy. Dlatego myślę, że dron poleci na serwis, chociaż nie wiem, czy sam serwis nie będzie droższy niż dron. No i może dobrze się stało, że ten dron się zniszczył, bo nie jest do latania. Dobra, jednak mała poprawka. Możliwe, że gimbal nadal żyje, bo nie widzę, żeby coś się ułamało, dlatego teraz naprawdę ostatnia szansa. Nienawidzę tego drona. Żałuję, że tu przyszedłem, ale z nim. Dużym plusem jest to, że dron wciąż latał i działał nawet po moim drugim uderzeniu. Ten sprzęt nie daje mi spokoju, choć wiem już, że tryb FPV w nim zdecydowanie nie jest dla mnie. Zostaję więc z myślami, po co właściwie komuś taki dron? I te myśli towarzyszą mi przez dobre 3 miesiące. Aż nie zadzwoni do mnie Filip. Czego dotyczył ten telefon? Dowiecie się w kolejnym odcinku.
O! Nie wiedziałem, że jak wyłożę rękę, to wyłączy silniki. To jest akurat ciekawe. No ale co z tego? Jak ten dron, to nie jest dla mnie. Powiedzmy, że może być dobry dla kogoś, kto chce rozpocząć przygodę. I kiedyś były takie drony, jakieś bety chyba z kontrolerem, dosyć tanie. To może ten będzie ok. Co jest mega plusem, to to, że dron uderzył w konstrukcję stalową tutaj w tę instalację i raz tak samo uderzył w prawie że kopułę w środku w hali stulecia. Znaczy nawet nie prawie że uderzył, tylko uderzył, więc przeżył. Co jest dziwne. Wydaje mi się, że trzeba mu tylko zrobić kalibrację. No i powinien latać dalej, ale szkoda gadać. No ale mówię, że wiesz, ja nie wiem, dlaczego ten dron w trybie manualnym, w trybie FPV po prostu nie opada. To jest w ogóle wbrew jakiejś regule FPV, że no, ja mu daję 0 gazu, a on wiesz, leci. To jest niepojęte i w ogóle zastanawiam się, czy ci wszyscy ludzie, którzy nie wiem, robią jego recenzje, to podniecają się na przykład tymi trybami, że okej, może mieć śledzenie i tak dalej, okej, to fajnie, ale że na przykład, nie wiem, powie, że lata fajnie i fajnie mu się to podoba, że on tak lata. No jak dla mnie to nie spełnia dla mnie wymogów. Myślałem, że on na przykład będzie coś takiego jak, wiesz, jak ten Defender 25. I Defender 25 był o tyle dobry, że mógł lecieć wszędzie. On się nie gibał, on był stabilny. A ten dron po prostu, no czuję, że nie mam nad nim kontroli.